Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Znowu przychodzę do Was bez makijażu, bo znowu będę robiła test na żywo. Ale dzisiejszy film będzie trochę inny niż zwykle, dlatego że pomyślałam sobie o nim jako o takim teście, jak na przykład idziecie do Rossmana albo do jakiejś innej drogerii i chcecie kupić jakiś produkt, ale nie wiecie do końca, jak on będzie wyglądał i nie wiecie, czy warto i tak dalej. Ja stwierdziłam, że zrobię taki test na żywo przy okazji wypuszczenia nowej wiosennej serii od Eveline. I od razu na wstępie powiem, że Eveline przesłało mi swoje nowości właśnie wiosenne, po to, żebym mogła Wam je pokazać w filmie, żebyście przed zakupem wiedzieli, jak wyglądają i jak się ich powinno używać. Pierwszą rzeczą, od której zacznę, jest korektor, ale jest to korektor jakby w formie kółka różnych kolorów i służy on do korekcji kolorów i potem do przykrywania tego, czyli to jest taki wielozadaniowy korektor. Jak widzicie, mamy tutaj różne kolory i te trzy służą bezpośrednio do korekcji kolorów, a ten do przykrywania tego potem, żeby wyglądało naturalnie. Zresztą zaraz Wam pokażę. Zacznę od zielonego korektora, którego używa się do maskowania zaczerwień bądź zaróżowień. I przykryję taką cieniuteńką warstwą niedoskonałości, które są właśnie w takim czerwonawym bądź zaróżowanym kolorze. I to nie chodzi o nakładanie grubej warstwy, ale właśnie taką cieniutką, żeby tylko zneutralizować ten kolor. Bo jak nałożycie tego za dużo, to potem przy rozcieraniu to się rozniesie na całą twarz i dostaniecie takiego trupiego jakby wyglądu, bo ten zielony, jeżeli jest nakładany właśnie na normalny kolor skóry, to wtedy ta skóra dostaje o wiele chłodniejszego odcienia i właśnie dlatego staram się dawać tylko na zaczerwienienia. Oczywiście tam, gdzie zaczerwienienia są mocniejsze, tam daję więcej produktu, a gdzie są takie bardzo delikatne, daję mniej. Często na przykład, jeżeli macie skórę zaróżowioną wokół nosa albo tutaj przy policzkach, to można wtedy dać taką cieniutką warstwę, która właśnie zneutralizuje ten różowy kolor. Zielony już mamy, więc teraz został żółty i fioletowy. Żółty jest najlepszy do cieni pod oczami, czyli jeżeli macie takie cienie w odcieniu niebieskawo-fioletowawym, to wtedy jest idealny ten żółty. Natomiast fioletowy można używać też do cieni pod oczami, ale kiedy skóra jest w takim ciemniejszym kolorze, to nie jest właśnie tak jakby prześwitywały żyłki takie niebieskawe czy fioletowe, tylko właśnie takie przyciemnione, po prostu taki ciemny kolor skóry. Więc ja może zacznę od żółtego korektora i nałożę go sobie trochę pod oczy. I właśnie tutaj w miejsce, gdzie mam zaśnione, można powiedzieć. O, i pod drugim okiem to samo. To wszystko jest właśnie oparte na kole barw, czyli kolory przeciwległe na kole barw neutralizują te drugie, czyli na przykład zielony neutralizuje czerwony, czerwony neutralizowałby zielony i tak dalej, i tak dalej. Teraz wezmę fioletowy kolor i dam go w zewnętrznym kąciku. Fioletowy też tak jakby trochę ożywia skórę, więc dam go też troszeczkę właśnie przy nosie, gdzie zwykle mam ciemniejszą skórę i przy kącikach ust. I ten ostatni korektor jest właśnie do tego, żeby nadać tym plamom kolor skóry. I możecie to zrobić właśnie albo przy okazji korektora, to wtedy jak gdyby mocniej przykryjecie te niedoskonałości, które macie, albo możecie od razu przejść do podkładu. To już jest jak gdyby Wasza inwencja. Ja może nałożę sobie teraz ten korektor palcem, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Teraz przykrywam taką naturalną barwą to, co mam pod spodem. I dzięki temu właśnie to już nie będzie miało, załóżmy, takiego żółtego albo zielonego odcienia, tylko po prostu będzie miało jaśniejszy odcień, ale już skóry. I oczywiście na to jeszcze dajemy podkład, żeby to wszystko wyrównać. Zanim przykryję to wszystko korektorem, może pokażę Wam, jak to będzie wyglądało z podkładem. I tutaj pokażę Wam kolejny produkt i jest to podkład w kroplach. Ja w ogóle zakochałam się w formule właśnie takiej zakrapianej, gdzie mogę sobie bezpośrednio wylać krople na twarz. Ja tutaj mam kolor light beige i powinien być dla mnie idealny. Nakapię sobie po 2 krople na policzek, jedno na czoło. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz biorę sobie gąbeczkę i wklepuję podkład. I jak widzicie, efekt jest bardzo naturalny i jak zobaczycie sobie na tą połowę twarzy i na tą połowę twarzy, to tutaj absolutnie nie widać, że był fioletowy korektor, że był zielony korektor czy żółty korektor. Po prostu twarz wygląda na równą. I rozprowadzę po całości.
Jeżeli chodzi o krycie tego podkładu, to oceniłabym je jako lekkie. To daje bardzo takie naturalne wykończenie. Więc ten podkład jest idealny dla osób, które lubią mieć taką cienką warstwę i lubią, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie, bo jak widzicie, to się wtopiło po prostu w skórę. Teraz ją zapudruję i przejdę do kolejnego produktu. Kolejnymi produktami są dwa rodzaje kulek do twarzy. Jedne są brązujące, a drugie są jakby takie trochę rozświetlające, wyrównujące koloryt. I z tego co mi się wydaje, to te kulki były już kiedyś w Eveline, ale chyba po prostu wypuścili nową ich serię. Może coś jest ulepszone na przykład. Ja zacznę od kulek brązujących. Tutaj na górze jest gąbeczka i teraz jest dla Was ciekawostka, bo widziałam, że niektóre osoby nakładają właśnie produkt tą gąbeczką, ale ona służy tylko do tego, żeby trzymać kulki w miejscu. W sensie, żeby one się tam nie rozsypywały. A produkt się normalnie nakłada pędzelkiem. I jeżeli chodzi o te kulki brązujące, to mamy tutaj, wydaje mi się, że około 3 różnych odcieni. Wezmę sobie może taki płaski pędzelek i przemieszam kulki i nałożę pod kość jarzmową. Chyba trochę za dużo. Dlatego tak sobie trochę stempluję, bo łatwiej jest to wtedy, łatwiej jest zapanować nad ilością. Okej, wygląda to bardzo spójnie. Teraz drugi policzek. Może sobie trochę bardziej otrzepię już teraz. On ma taki delikatny błysk, on nie jest do końca matowy. Jak widzicie, te kulki troszeczkę rozświetlają, więc musicie to wziąć pod uwagę, jak będziecie kupować. Ale mam wrażenie, że te wszystkie jakby kosmetyki tej serii właśnie trochę bazują na tym, żeby skóra wyglądała tak świetliście i naturalnie. Bo ten podkład właśnie był taki bardzo delikatny i miałam wrażenie, że ta skóra jest, wiecie, taka dewy efekt, czyli taka, nie wiem, no nie wiem jak to nazwać, ale wygooglajcie sobie. I właśnie teraz te kulki też są takie, że nie są matowe. Ale przejdźmy teraz do kolejnego produktu, kolejnych kulek i tym razem są to kulki, oni to nazwali CC Pearls. Tak jak macie na przykład te kremy CC do twarzy, takie wyrównujące koloryt, tak jakby BB, ale jednak CC. I tutaj tak samo mamy sytuację z gąbeczką, którą trzeba wyjąć i potem jak się zamyka opakowanie, to trzeba włożyć z powrotem. Spróbuję wziąć taki duży, puchaty pędzelek, rozłożę sobie te kolory i może najpierw zacznę od szczytów kości policzkowych, bo nie wiem jak mocno to rozświetla, bo teraz testuję razem z Wami, ale jak widzicie nie ma to zbyt dużego rozświetlenia, tylko właśnie takie bardziej wyrównanie, trochę dodanie takiego blasku, zdrowej cery, więc dam sobie też na pewno na brodę. Jakoś nie wiem, mam takie przyzwyczajenie właśnie oklepywania skóry, żeby nie naruszyć tego, nad czym się tak namęczyłam. Tutaj też trochę dam na nos. Fajny jest ten puder, ma taki, jak widzicie, daje taki bardzo delikatny pobłysk. No proszę, i kto by pomyślał, że nawet jak chcecie, to można z tego zrobić rozświetlacz. Taki też bardzo naturalny, ale jednak daje błysk. Więc super, mi się bardzo podoba ten puder. Teraz czas na brwi i tutaj jest kolejna nowość od Eveline i to jest produkt do brwi 3 w 1, czyli jest kredka, puder do brwi i pędzelek. W sensie taka szczoteczka, a nie pędzelek. I muszę powiedzieć, że takie produkty właśnie 3 w 1 są moimi ulubionymi do stylizacji brwi, można powiedzieć, bo wtedy macie każdy rodzaj wykończenia. Ja tutaj mam kolor medium brown. Z tej strony macie kredkę do brwi i jak widzicie ona ma taki trójkątny kształt. Tutaj jest taki napis open i kiedy przekręcicie opakowanie, do góry nogami, no, to macie puder i taką gąbeczką on jest nakładany. No i z drugiej strony jest grzybyczek. I właśnie kiedy mam taki produkt 3 w 1, to lubię sobie wypełniać kredką zewnętrzną część, a potem pudrem wewnętrzną. I moim zdaniem to wygląda bardziej naturalnie. Tutaj dolną granicę sobie właśnie też zaznaczam kredką, żeby ta dolna część była taka bardzo wyraźna też. I teraz właśnie do tego przydaje się grzybyczek, żeby to wszystko wyglądało bardziej naturalnie, żeby tak trochę rozetrzeć tą kredkę, bo czasami ma takie, wiecie, ostre linie. Sobie rozcieram. I teraz przerzucam się na puder i nakładam go tutaj w wewnętrznej części brwi. I moim zdaniem dzięki temu właśnie brew wygląda bardziej naturalnie. To teraz to samo z drugą.
Okej, brwi są skończone, jak widzicie ma naprawdę dobre krycie i moim zdaniem to jest fajny produkt. Teraz przechodzę do oczu i tutaj nowością właśnie taką wiosenną jest nowa paleta cieni, która się nazywa Burn, bo Eveline ma jeszcze dwie inne palety i jedna nazywa się Nude, a druga się nazywa Rose. A w tej palecie, jak widzicie, są wszystkie ciepłe odcienie. Miedzie, czerwienie, ceglane, brązy takie ciepłe. Mamy zarówno cienie matowe, jak i taką delikatną perełkę, a tutaj w środkowym rzędzie są takie mocno błyszczące, metaliczne cienie. Ja może zacznę od waniliowej bazy, czyli nałożę sobie ten cień na całą powiekę. No, muszę przyznać, że jestem miło zaskoczona kryciem, bo często te jasne cienie nie mają za dużo krycia, a tu jak widzicie, ta powieka jest tak bardzo ładnie wyrównana. Teraz wezmę taki bardziej puchaty pędzelek i ten cień i zrobię nim bazę do jakby konturowania oka. Rozprowadzam go w zewnętrznym kąciku i w załamaniu i daję go dosyć wysoko pod brew. Tak, żeby stworzył właśnie ciepłą bazę. Ja bym to nazwała karmelowym brązem. Fajny, delikatny, właśnie idealny na bazę pod dalsze jakieś konturowanie oka. I przyciągnę go też na dolnej powiece. Teraz wezmę bardziej precyzyjny pędzelek, nadal puchaty, ale bardziej taki zbity i tego ciemnego cienia, takiego bordowego. I nałożę go w zewnętrznym kąciku i tak już trochę głębiej w załamaniu. Teraz biorę z powrotem ten bardziej puchaty pędzelek z jasnym brązem i rozcieram to bordo. Teraz znowu zmienię pędzel i na dolną powiekę dam ten super ciemny brąz. Może dam go też troszeczkę tutaj w zewnętrznym kąciku i w załamaniu. To jest naprawdę fajny, bo jest taki super ciemny. I nie wiem, czy wiecie, ale te palety są przystosowane też do nakładania na mokro, więc żeby podbić jeszcze mocniej któryś z tych metalicznych cieni, nałożę go właśnie mokrym pędzelkiem. Pokażę Wam najpierw, jak wyglądają na sucho. One właśnie już na sucho mają bardzo mocny błysk i bardzo fajną pigmentację. I zastanawiam się, jak będą wyglądały na mokro. Zmoczyłam sobie płaski pędzelek i chyba użyję tego drugiego cienia wrzątku. Bo ma naprawdę taki piękny, złoto-różowy pobłysk. Więc uwaga. Wow. Jest prześliczny. Nałożę go na środek powieki. Powiem Wam, że to wygląda niesamowicie pięknie. Ale teraz wezmę najjaśniejszy cień z tych metalicznych i czysty, mokry pędzelek i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Wow, on jest tak intensywny. To jeszcze może go nałożę pod brew. Teraz jeszcze tylko dodam eyeliner i zajmę się tuszem. I jeżeli chodzi o tusze do rzęs, to Eveline ma dwie nowości. I jeden tusz nazywa się Extensions Volume, a drugi Volumix Fiberlast. I wydaje mi się, że chyba najłatwiejszym sposobem na przetestowanie ich dwóch będzie zrobienie jednego na jednym oku, a drugiego na drugim, żebyście mogły zobaczyć, jaki jest efekt. Otwieram i ma taką inną szczoteczkę, można powiedzieć, bo jest silikonowa, jakby wygięta w łuk i ma dwie strony. I chyba troszeczkę się od siebie różnią. Mam wrażenie, że ta górna strona jest gęstsza, a ta dolna jest trochę rzadsza. Na pewno bardzo dobrze rozdzielają. Chyba nie ma tutaj jakiejś mega filozofii, jeżeli o to chodzi, która szczoteczka do czego. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale na pewno bardzo mocno wydłuża i dobrze rozdziela. Jak widzicie. Serio, mam nadzieję, że to widzicie. Dobra, i teraz dolne. I to naprawdę bardzo fajny tusz. Spójrzcie tylko na to. Teraz ten Extension Volume zrobię na drugim oku. I zaraz zobaczymy, jaką ma szczoteczkę. O, też silikonową, ale taką jakby grubszą. I też wygiętą w łuk, tylko właśnie z takim grubaskiem. Już się pomazałam, świetnie. Mam wrażenie, że ta szczoteczka troszeczkę mnie bardziej... Pomazałam się. Troszeczkę bardziej mnie kuje w oko, bo ja lubię tak od samej nasady sobie nakładać i tutaj jest troszeczkę taka mniej wygodna, można powiedzieć. A teraz oddolna.
Jeżeli miałabym porównać oba oka, że tak powiem, to wydaje mi się, że efekt jest podobny, ale jeżeli bym miała wybierać między tym a tym tuszem, to chyba wybrałabym ten, bo ten jakoś wydaje mi się, że się trochę łatwiej nakładał. Nie mam pojęcia, ale to już ocencie sami, jak waszym zdaniem to wygląda. Ja na pewno jestem mega zadowolona z cieni. To jest po prostu hardcore. Nie spodziewałabym się, że będą tak mocno napigmentowane i że będą miały taki piękny kolor, jakby. Naprawdę super to wygląda. I teraz ostatnią nowością są produkty do ust i tutaj muszę powiedzieć, że opakowanie mnie kupiło. Wygląda to w ten sposób. Naprawdę tak pięknego opakowania już dawno nie widziałam. Serio, przemawia do mnie na maksa. I tutaj to, co jest innością w tych pomadkach, to jest to, że to jest set konturówki z pasującą do tego pomadką. Występują w 8 odcieniach. Kolory w opakowaniach prezentują się w ten sposób. I zaraz wam pokażę wszystkie. I tak wyglądają odcienie od 1 do 8, czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 kolor. I jak widzicie, są tutaj różne zakresy, bo mamy czerwony, fioletowy, są pudrowe róże i takie bardziej nudziaki i nawet jest jeden brąz, więc jest z czego wybierać. Wezmę set Milky Chocolate, czyli ten drugi brązowy. Co ciekawe, konturówka z tej pomadki wygląda inaczej niż z koloru numer 8. Zacznę od obrysowania ust. I teraz, kiedy już mam pięknie obrysowane usta, nałożę pomadkę. Bardzo ładnie pachnie, tylko nie wiem czym. I rzeczywiście idealnie pasuje pod kolor. W sensie konturówka z pomadką w ogóle się nie wyróżnia. Jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że jestem zachwycona cieniami do oczu i pomadkami, bo naprawdę mają niesamowite kolory i naprawdę bardzo dobre krycie. Więc wy napiszcie w komentarzach, co wy myślicie na ich temat, a my się widzimy w kolejny piątek. Do zobaczenia, pa pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać mnie dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze.